Dzień dobry. Jesteśmy na farmie i obserwujemy bocianki. Za mną widać w ogóle klekoczące i latające bocianki. Mamy też dwa koniki. O, zobacz, teraz tam dokładnie kormi młodego. O, już nie karmi. Jest to olbrzymie pole i tak co parę metrów jest zrobione miejsce na gniazdo i są porobione gniazda. I w każdym z nich jest pełno bocianów. Polska jest znana z bocianów, ale Portugalia jest drugim takim krajem, w którym bocianów jest od groma i trochę. I no są przepiękne i jest to na swój sposób niesamowite, że są takie miejsca, w których one po prostu jak farma bocianów. Tak poza tym to dzisiaj wyruszyliśmy z Lagos i po drodze odwiedzamy Portimao i potem jedziemy do Carveiros. Mam nadzieję, że wymawiam tą miejscowość poprawnie. Skąd mamy taki jeden nocleg, żeby zobaczyć okolice. Mamy też nadal nasz skuterek, a potem będziemy iść w naszą przygodę po klifach w taki bardzo ładny szlak. A w tle nadal słyszycie koczące, mam nadzieję, bociany. Chyba jednak nie jest aż tak oryginalne miejsce. Właśnie zatrzymały się tutaj dwa autokary. No, a my stąd idziemy dalej. A tak właśnie podróżujemy. Tak się przemieszczamy teraz. Wcześniej jeździliśmy tylko z jednym plecakiem, ale teraz już zmieniamy noclegowe i miasteczko. To musimy jakoś zabrać wszystkim, co mamy. Nie mamy tego dużo, bo mamy dwa takie typowe bagaże podręczne samolotowe, ale mimo wszystko na skuterku jest to całkiem spoko. Tak, więc Kasia ma mój większy plecak na plecach, a ja mam Kasi mniejszy plecak pomiędzy nogami. Więc tak właśnie podróżujemy. Nadszedł czas pożegnania z naszym skuterkiem. Zrobiliśmy chyba 200 km. Może nie tak dużo, ale też nie mało jak na 2 dni. Byliśmy w Portimao, właśnie wróciliśmy i oddaliśmy skuterek. I teraz pochodzimy trochę po Carvoeiro moim zdaniem. Carvoeiro, właśnie. Tak, jutro nas czeka długa przeprawa przez klify i podróż do Faro. Jeszcze zobaczymy, jak tam dotrzemy. Póki co plany są bardzo zróżnicowane. No Zmieniają się z godziny na godzinę. Generalnie zależy od tego, jak daleko uda nam się dojść. Bo jeszcze nie wiemy, skąd będziemy potrzebować transportu do Faro, natomiast do samego Faro na pewno nie dojdziemy. I nie będzie to też kwestia wzięcia jakiejś taksówki czy czegoś, tylko raczej jakiegoś autobusu. Także zobaczymy. Ogólnie ze spostrzeżeń wiecznie jest trochę jak na skuterek, ale generalnie wszędzie się da dojechać. Tak naprawdę bardzo zależy, bo ten wiaterek jest przyjemny zdecydowanie, szczególnie jakbyście byli w miesiącach letnich. Jeśli się jeździ bliżej oceanu i to tak bardziej wysunięte gdzieś przylądki, to wtedy się zaczyna robić zimny wiatr i wtedy zaczyna się problem, bo jak to jest ciepły wiaterek, to jest serio przyjemny.
Zgadnijcie, kto chciał dzisiaj popływać kajakiem tutaj. Wcale nie my. I mój największy miłośnik kajaków, nawet na polskich rzekach. Teraz idziemy na zwiedzanie naszego nowego lokum. Bardzo zwrócić uwagę na długość tych schodków. I na wysokość tego oto drzwi. A tak wygląda w środku, mamy łóżeczko, klimatyzację, szafki i łazienkę, do której prowadzą trochę wyższe, ale raczej niskie drzwi. Właśnie o takie. Tutaj, jak widać, trzeba uważać. Każdy z nas za każdym razem tu przewala w ten sposób. Aczkolwiek przyszliśmy to dopiero parę razy, więc miejmy nadzieję, że się przyzwyczaimy, bo ja już zaczynam mieć guza.